Cześć, z tej strony 46 Garage i w tym odcinku pokażę, a przynajmniej postaram się, pokazać, na pewno pokażę, ale czy będzie to prawidłowo, to nie wiem, bo już z góry podkreślam, że nie jestem ekspertem w tej dziedzinie i robię to wszystko bardzo eksperymentalnie, na podstawie wiedzy, jaką mam, ale oczywiście brakuje mi maszyn, no i też ciężko znaleźć jakiekolwiek informacje w sieci, bo większość, te osoby, które się znają, robią z tego wiedzę tajemną i niechętnie dzielą się informacjami co i jak, więc postanowiłem, że przełamię ten schemat i pokażę Wam co i jak. A o co chodzi? Chodzi o zamianę turbiny w BMW E46 z Garretta GT 1749 na GTB 1752V. I tutaj możemy zobaczyć właśnie, a przynajmniej jak się może uda, że jest to (1752V), że jest to ta turbinka. I w czym tkwi problem? Przecież to jest turbina plug and play z chyba X3 i E60. Bez problemu można ją zamontować, podpiąć i działa. Oczywiście, ale tylko wtedy, gdy mamy silnik w E46 Euro 4, czyli ze sterowaniem elektronicznym tutaj tej zmiennej geometrii. W przypadku, gdy mamy silnik Euro 3, tak jak to ja mam, no to mamy niestety sterowanie tą zmienną geometrią na podstawie podciśnienia. No i teraz wydawać by się mogło, że co to za problem? Odkręcamy elektroniczne sterowanie, wkręcamy gruszkę, no i pasuje. No a oczywiście nie do końca, bo jak można zauważyć, tutaj kupiłem nową gruszkę, ale to było dawno temu, także ona już tutaj wygląda jak wygląda, aczkolwiek działa i trzyma bez problemu ciśnienie, właściwie podciśnienie, nie przepuszcza, więc jest w pełni sprawna. No i widzimy, tutaj dałem nową nakrętkę na klucz 10 i mamy regulację, cięgno regulacji, akurator to dokładnie chyba się nazywa, no ja mówię to po prostu cięgno, które reguluje nam całą geometrię. Jeszcze tak, tutaj mamy kilka pozycji geometrii i w ogóle można je sobie podejrzeć, gdy zerkniemy i ściągniemy to cięgno. O właśnie, nabiłem sobie przecinakiem tutaj to miejsce, by znać położenie cięgna, jak i tutaj na turbinie to jest maksymalne otwarcie, w tym miejscu jest maksymalne zamknięcie, gdy gruszka, właściwie gdy zaworek N75 na podstawie sygnału od komputera, który bada ciśnienie, które to ciśnienie znowuż jest badane na podstawie czujnika ciśnienia w kolektorze ssącym. Jeżeli tam ciśnienie jest zadane, jest zgodne z oczekiwanym, czyli tak jak mocno pompuje turbina, jest na równi z tym, co oczekuje komputer, tak jest to wówczas sterowane. No to też zależy oczywiście od obrotów, od pozycji pedału gazu i tak dalej. Cały czas to sobie pracuje. No i na jaki problem możemy natknąć się w pierwszej kolejności? W pierwszej kolejności, gdy zamieniamy taką turbinę z Euro 4 na Euro 3, to nie mamy zderzaka turbiny, czyli jest to taka wypustka, do której przykręcona jest śrubka i tą śrubką regulujemy sobie, w którym miejscu dokładnie ma się zatrzymać tutaj to cięgno zmiennej geometrii. No i sytuacja jest taka. Z tego co czytałem i z tego też co ja wiem, wcześniej nie posiadałem takiego zderzaka i turbina pracowała ok. Więc w mojej opinii, jak i też w opinii innych ludzi, którzy mają te turbiny i nie mają zderzaka, no nie jest zderzak jest zbędny, ponieważ prawidłowo wyregulowane cięgno powoduje, że nie mamy przeładowania bądź niedoładowania. Oczywiście możecie się z tym nie zgodzić, jeżeli macie jakieś patenty. W ogóle w całej tej dyskusji, w całym tym materiale zapraszam do komentowania i zróbmy wspólnie jakąś tam bazę wiedzy na temat regulacji i ustawienia tej turbiny. No ja tutaj podzielę się tymi informacjami, które uzyskałem. Jeszcze jakby kogoś interesowało, dlaczego tutaj mam takie wyżłobienia. No zrobiłem je specjalnie, poszerzyłem tutaj to okno, no bo tędy wpadają, to jest strona w ogóle gorąca turbiny, tutaj wpadają spaliny z kolektora wydechowego
No i ja tutaj sobie to światło poszerzyłem, żeby jak najwięcej tych spalin wpadło, żeby nigdzie nie obijały się w środku o ścianki, co teraz niespecjalnie widać, tylko żeby wpływały prosto i szły bezpośrednio do łopatek tej turbiny od strony gorącej. Ona napędza nam, z jednej strony mamy wylot tych turbin, tych spalin, a z drugiej strony ten wylot powoduje, że cały ten rdzeń się kręci, przez co ze strony zimnej mamy tutaj wydmuch, tu mamy wydmuch, mamy wydmuch powietrza pod ciśnieniem, tędy wychodzi on do interkulera, w którym to jest znowuż schładzany, no i trafia do kolektora ssącego. Tutaj jest powietrze zasysane, tędy jest wydawane, że tak powiem, do kolektora ssącego przez interkuler. No i w zależności jak tutaj się zmienia ta geometria, to postaram się jeszcze pokazać. W środku chyba widać, a muszę włączyć lampę. W środku są takie łopatki, nie wiem czy je teraz widać, widać. No i teraz tak, mam cięgno maksymalnie tutaj ustawione tę geometrię na otwarcie w tym miejscu. Teraz gruszka zasysa podciśnienie, robi podciśnienie i zasysa to cięgno. No i klapki się zamykają. W tym miejscu mamy zamknięty przepływ powietrza, tych spalin, przez co ciśnienie jest praktycznie nieprodukowane. No i o co teraz chodzi? Według BMW TIS, czyli tej instrukcji serwisowej BMW, podciśnienie powinno wynosić 0,65 bar albo bara, albo barów chyba. Czyli w tym momencie nie powinno dojść do całkowitego zamknięcia, a powinno się gdzieś to zatrzymać na ograniczniku, który powoduje, że tutaj te łopatki w środku są otwarte gdzieś na około takie 2 mm, przez co cały czas nie mamy takiego turbolaga i też cały czas to powietrze jest dostarczane do silnika. Więc co? Teraz musimy albo ustawić sobie na 0,65 takim urządzeniem, które nazywa się wakuometr. No i tutaj też w TIS mówi 0,65, na forach internetowych znalazłem informację o 0,70. Jeszcze gdzieś znalazłem instrukcję, która mówi o równym 0,6. No i żeby taki wynik uzyskać, tego podciśnienia, no to co? Musimy sobie przeliczyć 0,65 barów na cale rtęci. Słupki cala rtęci, coś takiego, nie? Czyli podciśnienie na tym wakuometrze. No ja tak liczę, że jest to gdzieś jak już przeliczyłem, że jest to w okolicach 17, czyli gdzieś tutaj w tym momencie, jak będzie 17, to ta geometria, to cięgno powinno zatrzymać się na zderzaku, powodując, że te klapki są otwarte na około 2 mm. No i to jest pierwsza część. Dalsza część to oczywiście będzie regulacja podczas jazdy, no bo nie jestem pewien, no nie daję też kompletnie gwarancji, że to ustawienie będzie idealne. Tutaj każdy ruch, nawet o milimetry, może powodować zmianę w ciśnieniu odczytywanym przez komputer. Więc no co, bierzemy się do pracy. Jeszcze ważna kwestia jest taka, jak zamontować taką gruszkę. Ja tutaj wykonałem sobie, gruszka, którą kupiłem, ma dwa takie otwory do montażu. Pierwszy pasuje idealnie w tym miejscu do śruby, tutaj postaram się pokazać, do śruby, która fabrycznie przytrzymuje nam stronę gorącą, by się nie otworzyła, a z drugiej strony niestety to miejsce jest tutaj i jak widać no nie ma do czego przykręcić gruszkę, więc ja wykonałem sobie z dużej podkładki pod śruby. Tutaj przyciąłem, w tym miejscu też przyciąłem, zaznaczyłem sobie miejsca, w którym tutaj z kolei jest znowuż ta sama śruba z podkładką do przytrzymania tej gorącej strony i wkręciłem śrubę. Tutaj też jeszcze trochę muszę sobie podszlifować, żeby była swobodna regulacja, dzięki czemu będę mógł tę turbinę, tę gruszkę ustawić tak,
a żeby to cięgno nie było pod skosem, jak widać, tylko w takiej pozycji prostej. To też spowoduje, że później dla mnie będzie wygodniej regulować to cięgno na aucie, bo jeżeli jest pod skosem, to też ta gruszka ciężko pracuje, nie? Jeżeli jest idealnie w linii prostej, to też o wiele łatwiej pracuje, no i niesie to za sobą same pozytywy, więc do tego dążymy. No i za chwilę będę pokazywał co i jak. Przy demontażu tutaj jest oczywiście takie zabezpieczenie, taki klips motylek. No a ja teraz to sobie wszystko tutaj rozkręcam po to, by nałożyć w środku smaru ceramicznego, który spowoduje, smar ceramiczny oczywiście do wysokich temperatur, który spowoduje, że będę mógł swobodnie regulować tutaj cały ten system na aucie, no i że będzie to o wiele wygodniejsze niż tu co prawda już psiknąłem WD-40, żeby trochę rozruszać to wszystko, ale jeszcze myślę, że smarem ceramicznym w środku dam, bo WD-40 wiadomo z czasem wyschnie, szczególnie przy wysokich temperaturach, odparuje, albo co gorsze jeszcze zrobi, że się wszystko zapiecze, także lepiej smarem ceramicznym psiknąć do środka, nie miedzianym, bo miedziany jest hygroskopijny i będzie powodował, że tutaj wszystko nam się zapiecze, zardzewieje, zaleci brudem. Smar ceramiczny tego efektu nie powoduje, więc jest on lepszy. Smar ceramiczny nałożony. Przypilnujcie tylko, żeby tutaj ta część, ta śruba taka regulacyjna, żeby nie była tłusta, ponieważ potem będzie ciężko na aucie to wszystko regulować. Cyk, cyk, no i skręcamy. Oczywiście ta nakrętka kontrująca, ją dokręcimy na samym końcu. Dobrze by było też, żeby była nowa. Jest ona na klucz 10 i jeżeli jest stara, no to wiadomo, przy próbach regulacji może się wyrobić, zrobić się tutaj okrągłe wszystko i wtedy będzie problem z odkręceniem i jakąkolwiek dalszą regulacją. Także teraz sobie to wszystko nakręcamy z powrotem i będziemy przechodzić za chwilę do regulacji teraz ustawienia gruszki, a następnie do regulacji VNT. No i jeszcze też warto wspomnieć, że jak już jesteśmy z turbiną na zewnątrz, to warto zobaczyć, czy tutaj swobodnie się te łopatki obracają, czy nie ma luzu, nie wiem jaki on tam jest, taki góra-dół. Dopuszczalny jest niewielki luz, no bo wiadomo, to wszystko pracuje, ale no nie może to bujać się niesamowicie. No i też oś, luz chyba to jest osiowy, czyli w tę stronę. Jeżeli te śmigła nam pracują, to znaczy, że jest uszkodzenie i trzeba no po prostu wymienić to wszystko. U mnie żadnego luzu nie ma, łopatki obracają się swobodnie i te łopatki też, no widać, że mają jakieś tutaj lekkie zadziorki, czyli coś tam musiało kiedyś wpaść, jakiś kurz albo no raczej kamyszek, nie wiem, ale to już w sumie tak było, jak ją kupiłem, więc od tego czasu niewiele się zmieniło. Tu czuć, że łożysko nie ma też luzu żadnego, obraca się wszystko swobodnie. No ten ruch jest nawet poniżej 1 mm dopuszczalny, więc wszystko jest ok. No, udało mi się uzyskać równą linię dla cięgna. No, musiałem na śrubę nałożyć jeszcze jedną nakrętkę, dopiero przykręcić, przyłożyć gruszkę i dopiero na samym końcu ją na maksa przykręcić, tak żeby się nie ruszała. Dzięki temu to cięgno pracuje w linii prostej bez najmniejszego problemu, co można sobie zasymulować wakuometrem. Jak widzimy, nie ma żadnych skoków, nie przesuwa się na lewo, prawo. No już jadą po mnie za druciarstwo i januszowanie. Trzymając się teraz zasad BMW 0,65 bara to 19 słupków rtęci, więc pompujemy sobie do tej wartości. No to jest dokładnie 19,19, ale no nie uda nam się, znaczy mi się nie uda, nie wiem jak Wam, może Wam się uda uzyskać taką wartość. Tu mamy 18,5
i 19. Dobra, 19 lekko z czymś. I w tej pozycji widzimy, że nie ma jeszcze zamknięcia, ponieważ pełne zamknięcie jest tutaj na tej kresce, a ja wykonałem sobie taki prowizoryczny zderzak, który jeszcze nawet nie dotyka tej wartości, więc ten zderzak będę musiał sobie poprawić i w tym czasie zobaczmy, jak wyglądają łopatki. No i chyba bez światła nic nie zobaczymy. O, teraz widać, że łopatki nie są jeszcze zamknięte. Spróbuję lekko podpompować podciśnienie. Widzimy, że łopatki się zamykają. Teraz nawet nie są idealnie zamknięte, ale już tutaj zderzak, to cięgno VNT dotyka mojego zderzaka, więc w tamtej pozycji sobie zablokuję to cięgno. No i zobaczmy, co się dzieje, gdy popuszczam ciśnienie, czyli gdy gruszka cofa cięgno. Wszystko się otwiera, maksymalne otwarcie jest w tej pozycji, czyli tak jak tutaj BMW nam opisywało też. Maksymalny ruch to powinien być 1 cm, czyli zobaczmy, do 19 1 cm. W tej pozycji. No i zaraz sobie zmierzymy, czy ruch odtąd, od góry do tego miejsca to jest 1 cm. Jeżeli tak, to wówczas wszystko jest w teorii prawidłowo wyregulowane. Oczywiście będzie trzeba jeszcze zobaczyć, jak to działa na aucie. No i tam będzie dalsza zabawa, bo będzie trzeba zrobić logi, patrzeć wartości zadane z oczekiwanymi i następnie znowuż albo wydłużać, albo skracać cięgno. No, maksymalne rozwarcie u mnie to jest, czyli zakres pracy to jest 15 mm, miało być 10, jak dobrze pamiętam. Więc obstawiam, będzie trzeba tę sztangę potem trochę skrócić, aczkolwiek to trochę przeczy temu, co było w instrukcji napisane, ponieważ przy 0 barach powinno być maksymalne otwarcie, przy 0,65 powinno być maksymalne wysunięcie, co oznacza, że powinno dotykać zderzaka, a tutaj te łopatki powinny być delikatnie otwarte. No dobra, chyba że jeszcze działa to na innej zasadzie, że maksymalny, o właśnie, 0,65 powinno być w tym miejscu, 1 cm to do zderzaka i wtedy mówi nam to, jak bardzo te łopatki mogą być otwarte. Ale to wyniknie też z symulacji, nie z symulacji, tylko z logów podczas jazdy. Jeżeli taka jest idea, to oczywiście będzie tutaj ta sztanga musiała być skrócona, przez co łopatki będą na 0 będą lekko przymknięte, tak delikatnie, ale całość się skróci o te pół centymetra, czyli 0,5 mm i tak to będzie wtedy pracowało. Zobaczymy. Dobra, jeszcze kończąc temat
regulacji turbiny. Zobaczcie tutaj, jak późno zbiera się. To jest około 2300 obrotów, bo już wcześniej sprawdzałem te logi. I zobaczcie teraz, jak szybko. Tu jest 1,8 bara i turbina wstaje o wiele szybciej. No tutaj te falowania to pewnie jeszcze jest kwestia regulacji teraz sztangi, żeby no nie dobijało, żeby nie było piku, bo tutaj ewidentnie jest overboost i N75 próbuje to zbić, w sumie komputer, a potem tu mapa znowu prosi o wybicie, więc rośnie znowu już na pik, także można by było delikatnie sztangę skrócić i no, byłby praktycznie idealny wykres, taki wyrównany. Jak uzyskałem przyspieszenie o prawie 400, no nie nawet prawie, tylko o 400 obrotów na minutę, że turbo pokrywa się ciśnienie zadane z oczekiwanym w obrębie 1800 obrotów. Czy to idealnie, czy nie, nie wiem, jeszcze można oczywiście bawić się, ale to już każdy indywidualnie sobie zrobi. Jak to osiągnąłem? Na początku sztangę wyregulowałem w taki sposób, aby trzymała ona ciśnienie na samej górze, czyli żeby nie było przeładowania długiego, ani też żeby nie było niedoładowania, czyli że ta czerwona kreska idzie pod niebieskim wykresem. Gdy uzyskałem ten tutaj ten wykres, tę linię, że jest ona większość czasu nad, wówczas wziąłem urządzenie, które nazywa się wakuometr i tym wakuometrem zassałem sobie na minus 0,7 bara, tak jak to początkowo próbowałem ustawić na turbinie na początku tego filmu, i gdy dopompowałem, gdy sztangę zassałem na to 0,7 bara, w tym miejscu poprawiłem sztangę, żeby ona dotykała, żeby zderzak dotykał sztangę. No i w ten sposób zablokowałem ciśnienie, że przy odpaleniu grucha nie jest w stanie mocniej zaciągnąć tego cięgna, co oznacza, że po prostu też ten zderzak blokuje nam cięgno i nie da, grucha czy też N75 nie jest w stanie całkowicie zamknąć geometrii turbiny. I takie ciśnienie tam od dołu się zawsze generuje i ono zawsze jest takie stałe, a potem wraz ze wzrostem obrotów no, turbina N75, w sumie N75 popuszcza cięgno, przez co otwiera się geometria turbiny. No i tym sposobem mamy wysterowaną turbinę i nie pozostaje nic innego jak jechać teraz na hamownię i sprawdzić, jak to działa, ile koni dało i jaki moment obrotowy, w którym miejscu co i jak. Także póki co to tyle. Dzięki za uwagę, mam nadzieję, że materiał okazał się pomocny. Jak tak, to zostaw łapkę w górę, a jeżeli jesteś moim nowym widzem, to zapraszam Cię do subskrypcji. Pamiętaj też, by odwiedzić moje social media, czyli Instagrama i Facebooka. Jeszcze raz dzięki za uwagę, trzymajcie się ciepło, udanych napraw, cześć!